Witajcie kochani na kanale Karol Kus, masz to w lesie. Obiecałem wielkie grillowanie i jest wielkie grillowanie. Od początku do końca różne rodzaje mięs, różne potrawy, które będziemy z nich robili, ale przede wszystkim też różne urządzenia, z których będziemy korzystali. Zaczniemy od mojego ukochanego tandora, bo przecież to właśnie ja rozpropagowałem to urządzenie w naszym kraju kilka dobrych już lat wstecz, blisko 7. Kochani, na sam początek 3 rodzaje mięs, które zrobimy w tandorze. Czyli będą żebra i to grube żebra, dużo mięsa, mało kości, bo takie żebra opłaca się w ogóle grillować. Takie chude żeberka to jest nonsens. Do tego schab z kością. Bardzo trudna rzecz. Niby się wydaje łatwa, ale zdradzę Wam tę sekretną recepturę, dlaczego schab przez Karola przyrządzony będzie jaki? Nie będzie suchy, a będzie soczysty. No i do tego pstrąg, czyli rybka, którą też będę grillował w tandorze. Ale podstawowa rzecz, o której zawsze zapominamy, albo też nie wiemy, jak to uszczknąć. Co znaczy drobne drewno do tandora, bo takiego musimy używać. I postanowiłem wreszcie Wam to zobrazować, bo kiedy ja rąbię to drewno, kiedy robię małe szczepelki, to Wy nic nie wiecie, gdyż oglądacie to w telewizorku. I czym większy telewizor, wydają się one większe. I potem kładziecie duże szczapy, a one wcale w niczym nie pomagają, oprócz tego, że strasznie smolą i bardzo długo czekamy i ten tandor już stygnie. A tandor to jest urządzenie, gdzie potrzebujemy co? Właśnie czegoś takiego, czyli chrustu. Coś, żeby Wam to zobrazować. Coś, co potraficie sobie albo w rękach, albo na kolanku po prostu złamać. I do tego, żeby zrobić rozpałkę, używamy sosenki. Proszę bardzo. Można połamać. A do tego, żeby już grillować docelowo, czyli rozpałka sosna, brzoza. I to taka brzoza, którą też łatwo możecie sobie połamać. Ważne, żeby była sucha, bo to jest podstawa. I wtedy bardzo szybko wypalamy tandora. On już jest wypalony, on już jest biały w środku, czyli szamot jest całkowicie rozgrzany, więc możemy zaczynać co? Wielkie grillowanie. Zaczynamy od żeber. Jeżeli żebra, to grube żebra. I te grube żebra trzeba odpowiednio przyrządzić. A mianowicie na dobrze naoliwioną tackę, która jest z żeliwa, kładziemy cebulkę. I tylko cebulkę, nic więcej. Ale wszystko tkwi w tym, żeby grube żebro było dobrze zamarynowane. Zero tłuszczu, ponieważ żeberka są tłuste. Są grube, ponieważ przygotowaliśmy takie, jakie trzeba. Cienkie żeberka nie ma sensu przyrządzać, bo nic one nam w efekcie nie dają. I teraz co zrobić, bo to jest najistotniejsze, żeby te żeberka były jakie? Żeby były soczyste i niesuche. I tutaj cała tajemnica. Proszę zobaczyć. Rozmaryn, solanka, czyli nie używamy tłuszczu, a tym bardziej roślinnego. Solanka 10-12% to nie ma znaczenia. Jeżeli chcecie mieć pewność, że na przykład takie 5 żeber, czyli takie około kilograma, że one mają tą solankę idealną, to wystarczy natrzeć je ze wszystkich stron solą i włożyć do wody. I wtedy jesteście, drodzy Państwo, pewni, ponieważ zalewamy to wodą tylko do tego poziomu, żeby te żeberka były całe zamoczone. Do tego kilka ząbków czosnku, rozmaryn i biały pieprz. To jest wszystko, co jest nam potrzebne, żeby żeberka były idealne. Rozgrzany piec. Dlaczego piec? A dlaczego? Że idealnie nam się upieką, a przede wszystkim nie będzie tego tak zwanego zwrotu. Jakiego zwrotu? A tego, że tłuszcz z żeber nam opada, a nic z tego tak naprawdę nie mamy oprócz tych substancji smolistych. Każde grillowanie może być dla nas dobrodziejstwem, a może być też czymś najgorszym.
czyli czymś, co stwarza, że mamy mnóstwo bardzo niebezpiecznych związków, które się wydobywają wtedy, kiedy na węgiel drzewny albo na brykiety spada tłuszcz, który wraca do mięsa. Czas na schab z kością. Bardzo trudna rzecz w grillowaniu, chyba że ma się na to pomysł. Otóż podstawa to jest zamarynowanie odpowiednio schabu i użycie tych wszystkich rzeczy w takiej kolejności, żeby schab był soczysty. Chude mięso, mięso z kością i jak to zrobić, żeby był soczysty? Po pierwsze, marynujemy tylko w bardzo mocno gazowanej wodzie. To jest jedna rzecz. Gdybyśmy mieszkali w Azerbejdżanie, to Azerowie suszą specjalną trawę, która rozmiękcza mięso, ale suszą ją minimum 10 lat. My takiej trawy dzisiaj akurat w tej chwili nie posiadamy. Zresztą ja już robiłem tak schab, ale nie jestem w stanie tego odtworzyć, bo nie mam owej trawy. Więc woda gazowana kilka godzin wcześniej i do tej wody gazowanej 0 soli. Sól wyciąga wodę z mięsa i przez to mięso jest jakie? Suche. Do tej wody gazowanej tylko i wyłącznie tymianek i do tego tymianku jeszcze mam to, czyli majeranek. Majeranek świeży jest zupełnie inaczej aromatyczny niż ten suszony. I tak przyrządzone mięso dopiero tuż przed włożeniem delikatnie z jednej strony posolimy i popieprzymy. I tylko z jednej strony wystarczy to zrobić. I tak będzie słone, i tak będzie pieprzne. Dokładnie w tym momencie. Sól, pieprz, wszystko na ten temat. Można jeszcze odrobinę dopieprzyć. O, w ten sposób. I do tandorka. Mamy przygotowaną grillownicę na samej górze. Kładziemy mięso i zamykamy. Chodzi o to, żeby grillować nie z dwóch stron, a tylko naraz. Proszę zwrócić uwagę, że szamot nagrzany jest też tutaj. Szamot jest biały, więc to jest wszystko, co nam potrzeba. I zwróćcie uwagę, jak ja to zrobiłem. Najpierw włożyłem żebra, które są w tej tak zwanej kieszeni na tacce żeliwnej. One są niżej. To jest tak zwane mięso, które było grubaśne, więc będzie się trochę nam grillowało. Schab powędrował przy samym czupurku. I jednocześnie robimy jedno mięso i drugie. Do tego dojdzie za chwilę pstrąg, który już będzie się robił na nieco niższej temperaturze. I taka kolejność jest najistotniejsza w całej tej procedurze. Właśnie teraz uczę Was, jak genialnie wykorzystać tandora jednym rozpaleniem. 3 potrawy, a jedno rozpalenie. To jest właśnie to, czego nie dowiecie się w żadnym innym miejscu, jak tutaj, na kanale Karol Kus Masz to w lesie. Kilka lat spędzonych z tandorami nauczyło mnie wykorzystywanie ich maksymalne. Czas na pstrąga. Pstrąga, którego będziemy robili w tym samym urządzeniu. Jak go zamarynować, bo dzisiaj pstrąg wyjątkowy, a mianowicie pstrąg, który został zamarynowany w 3 ziołach. Właściwie w 2, ale jakby w 3. Dlaczego? Dlatego, że był pieprz cytrynowy, czyli pieprz ze skórką cytryny jako gotowa przyprawa i estragon. Estragon, pieprz cytrynowy, mamy jeszcze cytrynę, którą teraz przed wszystkim poleję owego pstrąga. I on sobie jeszcze chwilę tutaj poleży, a do środeczka zamarynujemy czosnek, którego nawet nie będę kroił. Dlaczego? Dlatego, że mogę go potem wykorzystać po ugrillowaniu do doskonałej sałatki. Więc czosnek trafia do środeczka, po 4 ząbki. To nam wszystko pięknie przejdzie. Zresztą on leżał sobie, ten pstrąg, godzinę wcześniej w tym czosnku i już wiadomo, że będzie tak, jak się należy.
Delikatnie wszystko jest skroplone z oliwą z oliwek, gdyż to wszystko trafi do takiego owego urządzenia i to najlepiej zrobić w ten sposób, że robimy to, żeby nam nie kapało nad talerzem jedno i drugie i za chwilę zaczniemy grillowanie, a potem oglądanie złocistego, pięknie przypieczonego pstrąga. Fiku miku, czary mary i co się dzieje na przykład po 20 minutach ze schabem, powinien być po prostu gotowy. I jest gotowy. O, taki piękny schabik. Pamiętajcie, schab nie może być spieczony. On nie może wyglądać jak karkówka z ogniska, tylko musi być jaśniejszy. Dlaczego? Ano dlatego, że schab ma być soczysty. On nie może być suchy. I to jest cały sposób na doskonały, soczysty schabik, który gorąco, ale to gorąco polecam. A co się dzieje po 40 minutach? A po 40 minutach nasze żeberka wyglądają idealnie. O czym zaraz się przekonacie, kiedy powędrują do naszego rondelka, jak one pięknie wyglądają. No i ostatnia rzecz, która nam pozostała, kochani, to rybka. I nie rybka zwana Wandą, tylko pstrąg. Zwróćcie uwagę, że już piekło się około 40 minut, więc tandor stracił około 40% swojej temperatury. W tej temperaturze, która teraz jest na zewnątrz, a jest około 13-14 stopni. I to jest odpowiedni moment, żeby trafiła tam ryba, gdyż gdyby to był świeżo rozpalony tandur, to lepiej go zostawić na czas jakiś, żeby on delikatnie ostygł i wtedy dopiero wstawić rybę. Zbyt delikatne mięso jest w rybce, a szczególnie w pstrągu, żeby dawać go na świeżo rozgrzany tandur. Zobaczymy, co będzie po 15 minutach, bo tyle mniej więcej czasu trzeba, żeby była rybka idealna. Jak powiedział, tak zrobił. 15 minut pstrąg w tandorze i to w tym tandorze, który stracił już troszeczkę swojej energii na inne rzeczy, tak żeby nie był za gorący i wyciągamy takiego pięknego, złocistego pstrąga. Gorąco polecam, bo taki pstrąg z tym aromatem czosnku, pieprzu cytrynowego i oczywiście czego? Estragonu. Estragonowy pstrąg już gotowy. No i kto? Powiedzcie, kto? Ty czy ty? Kto nie ma ochoty na taki plater niespodzianek, który jest cały grillowany. Takiego grilla, jakiego w tym roku zobaczycie w wykonaniu tutaj na kanale Karol Kus Masz to w lesie, nie zobaczycie nigdzie, więc bądźcie bacznie i oglądajcie nas, bo naprawdę warto nauczyć się tych wszystkich procedur. Mało tłuszczu, dużo zdrowia i bardzo dobre grillowanie. Smaczne, przede wszystkim smaczne.